Dzień dobry. Dziś na lekcji zajmiemy się czasownikami erhalten und enthalten i porównaniu znaczenia, ale tylko tego znaczenia w znaczeniu trzymać, bo halten oznacza trzymać. Przedrostek er i ent mają różne znaczenia, tak samo jak i w języku polskim. Co znaczy ten przedrostek o w języku polskim? On nadaje dodatkowe zabarwienie, dodatkowe znaczenie i on mówi nam o różnych stronach, że na przykład objechać, opisać, od podmiotu, dookoła podmiotu. Natomiast sam ten przedrostek tutaj w znaczeniu otrzymać, to jest właśnie ta strzałka tutaj. Mówi nam, że podmiot coś dostał z zewnątrz, czyli kierunek jest do tego podmiotu. On otrzymał na przykład jakiś tam prezent. Co znaczy przedrostek powstrzymać? Tak naprawdę to tutaj jest przedrostek jeszcze po, a potem jest w, powstrzymać. Otóż powstrzymać też dodaje nam dodatkowe odcienie. Na przykład mówi, że ktoś zaprzestał robienie czegoś. Po ma też takie inne znaczenie, na przykład pojeździł sobie po autostradzie. Prawda? Że to pojeździł, to czujemy, że on sobie tak jeździł z takim luzem, żeby sobie przetrenować. Przechodzimy teraz już do omówienia przykładów. Czasownik erhalten, czyli otrzymać, i odmiana. Czasownik halten odmienia się nieregularnie, a więc tutaj mamy odmianę następującą. Ich erhalte, du erhältst, a umlaut, tutaj następuje przegłos, sie es erhält. A więc pytanie, kiedy on dostanie list? Wann erhält er den Brief? Wiele osób o tym zapomina. W liczbie mnogiej. Wir erhalten, my otrzymujemy, ihr erhaltet. Tutaj musi być to e. Sie albo sie erhalten. I czasownik erhalten w języku niemieckim ma następujące znaczenia. Po pierwsze bekommen, czyli otrzymywać. To jest synonim do bekommen. Ich erhielt, ich bekam, ich erhalte, ich bekomme. I taki przykład. On nie otrzymał obiecanej premii. Er hat die versprochene Prämie nicht erhalten. Ich erhielt ein Paket. Dostałem paczkę. Zum Geschenk hat sie ein Buch erhalten. Na prezent otrzymała ona książkę. Pytanie takie z forum pracowniczego. Bis wann muss man seinen Lohn erhalten? Do kiedy zostanie wypłacona pensja? Tak naprawdę do kiedy otrzyma się swoją pensję? Te wszystkie zdania można by też powiedzieć z bekommen. Bis wann muss man seinen Lohn bekommen? Zum Geschenk hat sie ein Buch bekommen. Ich bekam ein Paket. Er hat die versprochene Prämie nicht bekommen. Tam to było otrzymać w sensie, że stać się właścicielem. Natomiast tutaj mamy znaczenie uzyskać. Ich habe mich an den Verkäufer gewendet, erhielt aber keine Antwort. Czyli zwróciłem się do sprzedawcy, ale nie otrzymałem czy nie otrzymałam odpowiedzi. Czyli w tym momencie otrzymać odpowiedź to jest taka bardziej abstrakcyjna informacja. Co innego jest otrzymać paczkę, to jest przedmiot, co innego jest otrzymać odpowiedź. Ale tu mamy też czasownik erhalten. Teraz jest taka informacja, że wyobraźmy sobie, że dostaliśmy zdjęcie z fotoradaru i teraz ktoś mówi, że on nie był za kółkiem, nie był za kierownicą. I tutaj właśnie jest taki fragment. Erhalten Sie allerdings einen Bußgeldbescheid als Halter, obwohl Sie nicht der Fahrer waren, können Sie Einspruch einlegen. Czyli jeżeli pani otrzyma mandacik jako właściciel samochodu, chociaż nie byliście tutaj kierowcą, to można wtedy złożyć tam jakieś zastrzeżenie. Einspruch to znaczy protest. Statek został zwodowany i dostał nowe imię. Das Schiff erhielt den neuen Namen, na przykład Deutsch von konkretnie. Taki statek może pływać po wodach. Teraz ten drugi czasownik, sich enthalten, popatrzmy. I znowu odmiana, ale teraz już umiecie to zrobić, prawda? Ich enthalte mich,
bo to jest jeszcze zwrotne, się powstrzymać. Ich enthalte mich, du enthältst dich, sie es enthält sich. Wir enthalten uns, ihr enthaltet euch, sie albo sie enthalten sich. I to oznacza zrezygnować z czegoś. Się powstrzymać, czyli zrezygnować z właśnie jakiejś czynności. Na przykład sich des Rauchens enthalten. On się powstrzymał od palenia. Tutaj bardzo proszę, żebyście Państwo się powstrzymali od palenia. Tak dopiero jak będzie przerwa. Albo die Sängerin enthielt sich des Kommentars. To są takie właśnie te jakieś tam afery w internecie, gdzie celebryci mówią, tego nie będziemy komentować, prosimy o zachowanie prywatności. To będzie ktoś enthielt sich albo enthält sich des Kommentars, czyli powstrzymuje się od komentarza. I tutaj widzimy ten drugi przypadek, bo sich enthalten należy do niewielu czasowników, które łączą się z drugim przypadkiem. Tak? Niewiele jest takich, które łączą się z genitywem. Całkiem niedawno właśnie Bundestag uchwalił nową ustawę. To jest taka właśnie bardzo sporna ustawa o ogrzewaniu, czyli po prostu o ocieplaniu budynków i w ogóle wszystkie takie sprawy energetyczne. Czyli tak, das umstrittene Heizungsgesetz ist am Freitag im Bundestag verabschiedet worden, czyli ustawa o ogrzewaniu została uchwalona. I teraz gdzie będziemy mieć ten czasownik enthalten? Popatrzcie. Für das Gesetz stimmten 397 Abgeordnete, mit Nein 275, bei 5 Enthaltungen. I tutaj mamy rzeczownik. Zrobię go na czerwono, bo oni się powstrzymali. Właśnie. Co to znaczy u nas na przykład te Enthaltungen? Że powstrzymali się od głosu, tak? Czyli za, przeciw, wstrzymali się. I teraz to się mówi tak, 5 Abgeordnete enthielten sich. I teraz tak, ja mówiłam przed chwilą, że tam ma być po tym enthalten sich drugi przypadek. Gdzie tutaj jest drugi przypadek? Tutaj nie ma drugiego przypadku, prawda? Ponieważ może być tak, że czasownik enthalten zostanie pozbawiony tego rzeczownika, czyli jeżeli to było głosowanie, i jeżeli powiem, że 5 Abgeordnete enthielten sich, to wiadomo, że oni się powstrzymali od tego, co się działo, czyli od głosowania. 5 Abgeordnete enthielten sich, 5 Abgeordnete enthielten sich der Stimme. Kogo czego? Der Stimme. Dlaczego tu jest der Stimme? Bo jest die Stimme, głos, tak? Die Stimme, kogo czego? Der Stimme. Taka jest odmiana. Die, der, die. Może tutaj na wszelki wypadek napiszę. Die, der, die. Pierwszy przypadek, drugi, trzeci, czwarty. Warunkiem tutaj, żeby nie dodawać rzeczownika, przed czym się powstrzymały albo czego nie robiły, jest to, że musi być kontekst. Jeżeli powiem Wam takie pojedyncze zdanie, że 2 surferów powstrzymało się, no to my nie wiemy, od czego się oni powstrzymali, czy tam czego nie zrobili. Nie wiem, może nie zamówili pizzy. Natomiast jeżeli powiem w kontekście, że były wysokie fale i to było groźne i niebezpieczne i na przykład 4 osoby poszły jednak na morze, tak, na deskę, a 2 osoby nie poszły, no to w tym momencie z kontekstu wystarczy, że ja powiem, że 2 surferów się powstrzymało, bo już mam kontekst, że oni się powstrzymali przed pływaniem. Zadanie domowe. Ułóżcie jakieś swoje własne zdania. Przed czym się powstrzymaliście? I drugie z czasownikiem erhalten. Co otrzymaliście? Jeżeli ktoś miałby jakieś wątpliwości, to proszę zadać pytanie w komentarzu. Dziękuję i zapraszam za tydzień na kolejną lekcję.